Uniwersytet Warszawski. Widok z lotu ptaka na zabytkowe budynki kampusu głównego oraz nowoczesne budynki kampusu Ochota. Napisy: Uniwersytet Warszawski. Biuro do spraw osób z niepełnosprawnościami. Studenckie Zrzeszenie Osób Niepełnosprawnych. Szymon Rogaczewski, student UW. Studenckie Zrzeszenie Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego powstało, by integrować osoby z niepełnosprawnościami z pozostałą częścią społeczności uczelni. Gabriela Grzanka, studentka UW. Struktura naszego zrzeszenia wygląda tak, że działają w nim 3 sekcje. Sekcja naukowo-wydarzeniowa zajmująca się popularyzacją dziedziny Disability Studies, organizacją konferencji oraz spotkań tematycznych w temacie około niepełnosprawności. Kolejną sekcją jest sekcja integracyjno-szkoleniowa, która zakłada, jak sama nazwa mówi, integrowanie członków. Trzecią sekcją jest sekcja projektowa, która zakłada tworzenie różnego rodzaju kampanii czy projektów, współprac z różnymi osobami, z różnymi podmiotami, które mają na celu uświadamianie społeczeństwa, w szczególności społeczności akademickiej, niwelowanie różnego rodzaju barier. Aldona Grześkowska, studentka UW. Chciałabym zwrócić uwagę na temat ukrytej niepełnosprawności, bądź jak niektórzy to nazywają, niewidocznej. Jest to temat dość kontrowersyjny, ponieważ nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że dana osoba posiada jakąś niepełnosprawność, boryka się z jakimś utrudnieniem. Jest to także dość przykra sprawa dla osoby, która ma taką niepełnosprawność, ponieważ każde tłumaczenie, każde objaśnienie owej niepełnosprawności wiąże się z całkiem innym postrzeganiem osoby niepełnosprawnej przez otoczenie. Chciałabym jednak zachęcić osoby z niepełnosprawnościami do nieukrywania danej niepełnosprawności, aby otoczenie przyzwyczajało się i zaczęło rozumieć daną osobę. Agnieszka Pacler, studentka UW. Czym jest dla nas niepełnosprawność? Myślę, że na to pytanie każdy z nas odpowiedziałby indywidualnie, ale przede wszystkim niepełnosprawność jest dla nas pokonywaniem różnych i niwelowaniem różnych barier dnia codziennego. Do zrzeszenia SZON dołączyłam, aby również ze wszystkimi równie aktywnie stworzyć na naszym Uniwersytecie Warszawskim przestrzeń dla osób z niepełnosprawnością, aby każdy z nas czuł się tutaj swobodnie i wiedział, że ma takie osoby, które zawsze są gotowe wspierać i równie każdego dnia pomagać w wszelkich trudnościach. Nasze zrzeszenie SZON przede wszystkim jest taką przestrzenią, stworzeniem takiej przestrzeni, w której możemy być taką wspólnotą. Tworzymy taką grupę dla wszystkich, aby każdy z nas czuł się akceptowany. Dominika Filipowicz, studentka UW. Jeden z celów naszego zrzeszenia jest propagowanie dziedziny akademickiej, jaką jest Disability Studies, czyli studia o niepełnosprawności. Chcę pokazać to, że niepełnosprawność ma również potencjał naukowy. Jest to element, który też pozwala często w inny sposób interpretować rzeczywistość. I ważnym elementem, który wyróżniają badacze Disability Studies, są pewne modele niepełnosprawności. I współcześnie niestety najbardziej zakorzenionym modelem jest właśnie model medyczny, czyli interpretowanie niepełnosprawności jako formy pewnego inherentnego braku, czegoś, co trzeba naprawić. I jakby niepełnosprawność w tym modelu interpretowana jest jako tragedia jednostki, jako coś, co jest zakorzenionym stricte właśnie w jednostce. Ale my w naszym zrzeszeniu bardziej przyjmujemy model społeczny, czyli niepełnosprawność nie kryje się stricte w jednostce, ale w tym, jak traktowana jest ona przez społeczeństwo, czyli przez właśnie bariery społeczne, przez bariery architektoniczne. Przekształcanie się do społeczeństwa może sprawić, by jednostki z niepełnosprawnością nie były traktowane inaczej czy gorzej. Więc chcemy po prostu działać na rzecz przekształceń społecznych. Gabriela Grzanka, studentka UW. Jeżeli te cele i pomysły na działalność są Ci bliskie lub chciałbyś wspierać środowisko studentów i studentek niepełnosprawnych, zapraszamy Cię do dołączenia do naszego zrzeszenia. Zapraszamy zarówno osoby pełnosprawne, jak i niepełnosprawne. Jeżeli jesteś chętny do dołączenia, napisz maila pod adres szon@uw.edu.pl. Lektor. Studia wyższe to czas nie tylko rozwoju osobistego i nauki, ale także zawiązywanie się relacji i powstawanie grup, które w przyszłości będą kształtować polskie społeczeństwo. Członkowie stowarzyszenia wychodzą z budynku. Na ekranie plansza. Zapraszamy do kontaktu.
Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami mieści się w całkowicie dostosowanym architektonicznie budynku Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Dobrej 55, pokój 070 na parterze.